Po 100 latach od odzyskania niepodległości przejechaliśmy Polskę w poszukiwaniu obiektów modernistycznych z lat 20. i 30. XX wieku. W filmie opowiemy o społecznej architekturze mieszkaniowej II Rzeczypospolitej. W drugiej połowie lat 20. rozgorzała duża dyskusja na temat, czy domki jednorodzinne, czy domy blokowe. Spółdzielnie budowały już domy wielorodzinne, już w nowej urbanistyce z większymi podwórzami, ponieważ była fobia tych podwórzy studni. Cały WSM był realizacją trochę utopijnego projektu społeczno-architektonicznego dla nowego społeczeństwa po I wojnie światowej. Tutaj przeprowadzono bardzo interesujący eksperyment, zarówno z punktu widzenia historii architektury i z punktu widzenia struktury społecznej. Jeśli chodzi o jego społeczny aspekt, no to on propaguje i wciela w życie program budowy tanich mieszkań, głównie dla robotników, ale również dlatego, że angażuje całą masę ludzi, różnych społecznych organizacji w tworzenie tego osiedla. Mieszkanie w Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej miało być nowoczesne, jasne, miało być przestronne, na ile to było możliwe i przede wszystkim dysponować węzłem sanitarnym, dbać o to minimum socjalne, jakie powinni otrzymywać robotnicy. Osiedle Montwila Mieleckiego jako jedno z najnowocześniejszych, czy wręcz najnowocześniejsze osiedle, zostało wyposażone w nowe media, elektryczność, kanalizację. W porównaniu nawet z niektórymi koloniami mieszkalnymi z tego okresu był to zdecydowany postęp. W 1929 roku podczas Międzynarodowego Kongresu Architektury Nowoczesnej we Frankfurcie zaprezentowano projekty 3 polskich osiedli społecznych. Osiedla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na Żoliborzu, osiedla Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz kolonii mieszkalnej na Polesiu Konstantynowskim w Łodzi. Polską myśl architektoniczną reprezentowały projekty wykonane przez architektów modernistów. Hasłem kongresu było mieszkanie dla minimum egzystencji. Po 1918 roku takie problemy jak zbytnie zagęszczenie mieszkań, brak higieny czy bezdomność były palącymi kwestiami. Pod koniec lat 20. Gdynia była jednym z najważniejszych miejsc inwestycyjnych w Polsce. Był potężny przyrost demograficzny. Wynikał on z ogromnego napływu ludności, która chciała budować port. Gdynia walczyła z ogromnym niedoborem mieszkań. Dodatkowo jeszcze chodziło tu o to, żeby mieszkania te były dobre, higieniczne, przewiewne, spełniały przynajmniej podstawowe wymogi, jeżeli chodzi o warunki sanitarne. W drugiej połowie 20. lat powstała nowelizacja ustawy o rozbudowie miast i kilka jej wariantów, gdzie umożliwiono przekazywanie przez państwo ziemi w miastach, plus Ministerstwo Skarbu opracowało procedury kredytowania i w 28 roku zostało wydane prawo budowlane. Mamy Bank Gospodarstwa Krajowego, który dysponował Państwowym Funduszem Mieszkaniowym. To wszystko spowodowało, że właściwie miasta wtedy już mając uporządkowany system kredytowy, rozpoczęły szereg inwestycji. Również ożywiły się małe spółdzielnie. W Warszawie inicjatywę budowy mieszkań dla niezamożnych podjęli lewicowi działacze spółdzielcy i architekci. Znaczący wpływ na kierunek zmian miał rozwój architektury modernistycznej, europejskiej i polskiej. Architekci z grupy Presens, Barbara i Stanisław Brukalscy, Helena i Szymon Syrkusowie, Józef Szanajca i Bogdan Lachert wychodzili poza rolę projektantów. Uczestniczyli w kształtowaniu społeczeństwa, propagowali nowy model zamieszkiwania i urbanistyki. Motorem zakładania w Polsce osiedli społecznych, takich jak WSM w Warszawie na Żoliborzu, było przede wszystkim środowisko bardzo specyficzne, które się pojawiło po I wojnie światowej. Pierwsza generacja nowoczesnych, modernistycznych architektów oraz architektek, którzy mieli bardzo dobre kontakty z międzynarodowym środowiskiem architektów awangardowych, nowoczesnych. Polscy moderniści byli związani z CIAM-em, z międzynarodowym stowarzyszeniem, taką instytucją, którą założył w 1928 roku Le Corbusier, gromadząc wokół siebie międzynarodowe towarzystwo architektów, socjologów, designerów, urbanistów, którzy wprowadzali nowoczesne projekty społeczne dotyczące właśnie kwestii urbanistycznych i mieszkaniowych.
Modernizm jest nastawiony na tanie mieszkalnictwo, czyli wszelkiego rodzaju prefabrykacje, nowe materiały potaniające, konstrukcje. Architekci moderniści rozważali, jak rozwinąć tanie i zdrowe mieszkalnictwo. Budynki miały być usytuowane na terenach zielonych, dobrze nasłonecznionych, bez zagęszczania. Projekty żoliborskich kolonii WSM-u były wizytówką architektów presensu na międzynarodowych konferencjach. Ten projekt wyjściowy, bardzo ambitny, będący pierwszym założeniem awangardowego osiedla o bardzo jasno określonej strukturze społecznej, przeznaczone zarówno dla warstw średnich, urzędników, nauczycieli, inteligencji generalnie rzecz ujmując, jak dla robotników. Dom, mieszkanie, osiedle, zieleń, otoczenie, infrastruktura, wszystko to miało wytwarzać zupełnie nowego rodzaju dyskurs kulturowy, cywilizacyjny, całkowita zmiana paradygmatu cywilizacyjnego w stosunku do tego, co było jeszcze 20-30 lat wcześniej. Osiedla WSM-owskie i inne osiedla, te nowoczesne, były kontrą na właśnie wielkomiejską zabudowę mieszczańską z tymi ciemnymi podwórkami i z tymi mieszkaniami w suterenach. Sytuacja tuż po wojnie, po I wojnie światowej w Łodzi mieszkaniowa przedstawiała się źle. Szacuje się, że na, powiedzmy, rynku czy do dyspozycji było około 85 000 lokali mieszkalnych, z czego 2/3 to były lokale jednoizbowe. Średnia łódzka mieszkańców na taką jedną izbę do 5 osób. Robotnicy w Łodzi we wszystkich miastach, gdzie rozwijał się przemysł, byli w większości migrantami ze wsi. Można by zestawić te dane łódzkie z danymi warszawskimi, które są bardzo podobne. Ten obraz Warszawy jako Paryża Północy jest takim mocno wyidealizowanym obrazem. Tak samo jak spojrzenie na międzywojenną Łódź przez pryzmat piotrkowski. Warszawską spółdzielnię mieszkaniową założyli lewicowi działacze społeczni. Spółdzielcy poszukiwali w Warszawie odpowiedniej działki pod budowę osiedla oraz funduszy. Pomógł Teodor Teplitz, ławnik, brat prezesa banku Banca Commerciale Italiana. Wystarał się o przydzielenie działki na Żoliborzu od władz miasta. Potem przyczynił się do pozyskania przez spółdzielnię kredytów. Kamień węgielny pod pierwszy budynek osiedla WSM na Żoliborzu został wmurowany w 1925 roku. Spółdzielnia zleciła projekt architektowi Bruno Zborowskiemu. To jeszcze w tym wszystkim jest pewne tło, powiedziałabym, takie ideowe, które też powiedzmy miało wpływ na to, czy duże domy, czy mniejsze domy i jak to ma wyglądać. Na pewno cała praca, powiedziałabym, tej lewicującej, nazwijmy to, mieszkalnictwa, szła w kierunku zabudowy blokowej, ponieważ to miało być równo, sprawiedliwie i było mowy o własności. Natomiast te mniejsze spółdzielnie działały jednak na zasadzie spółdzielni budowlano-mieszkaniowej, czyli umawiało się tylko na pewne rzeczy wspólne, które wspólnie załatwiają, ale generalnie własność budowano, a potem własność przekazywano członkom spółdzielni. W 1927 roku wybory do Rady Miasta Łodzi wygrała lewica. Władze miasta podjęły decyzję o budowie domów robotniczych. Konkurs na budowę osiedla na Polesiu Konstantynowskim w Łodzi zostaje ogłoszony w 1928 roku. Sytuacja była dość ciekawa. Władze miasta decydują się powierzyć pracę nad nowym praktycznie projektem zespołowi, który dostał 2. i 3. nagrodę. Zlecają tworzenie kompletnego nowego planu w oparciu o ich 2 prace konkursowe. Stąd to, co oglądamy dziś, jest efektem współpracy właśnie Szereszewskiego, Słońskiej, Łukasika i Berlinera. Budowa pierwszej kolonii WSM-u okazała się za droga. Robotników nie było stać na spłatę kredytów. Spółdzielcy ustalili więc mniejsze normy metraży przyszłych mieszkań. Rekompensatę za małą powierzchnię mieszkań stanowiła aranżacja przestrzeni wspólnych. Osiedle zostało wybudowane wraz z własnym zapleczem usługowym, sanitarnym i edukacyjnym. Autorami projektu ogólnego byli Stanisław Brukalski, Stanisław Filipkowski i Jan Chmielewski. Osiedle spełniało postulaty stawiane modernistycznej architekturze: odpowiedniego nasłonecznienia, warunków higienicznych, dostępu do świeżego powietrza i zieleni. Budynki o prostych formach, klatkowce lub galeriowce, zostały ulokowane wokół obszernych dziedzińców, w pierzejach bądź jako wolno stojące w układzie równoległym.
modernistyczne osiedle WSM-u na Żoliborzu jest bardzo zmiękczoną wersją modernizmu. Zmiękczoną poprzez plan, na którym zostało rozwiązane. Ten plan jest regularnym, klasycystycznym, opartym o promienisty układ alei i wszystkie założenia tego planu musiały być w gruncie rzeczy przez projektantów osiedla WSM-owskiego spełnione. Oni próbowali z tym planem walczyć, bo nie mieścił się już w ich rozumieniu tego, czym powinno być modernistyczne osiedle. To zmiękczenie, o którym mówiłem w skali urbanistycznej, występuje na WSM-ie żoliborskim również w skali architektonicznej. W przeciwieństwie do tych wielkich holenderskich czy niemieckich osiedli nie budowano tu z betonu, nie stosowano elementów konstrukcji stalowej, które musiały być bardzo drogie, tylko budowano bardzo racjonalnie. Właściwie wszystkie te WSM-owskie obiekty są zbudowane z cegły, chyba poza kotłownią, którą Cyrkus zaprojektował jako żelbetową konstrukcję. Odniesienie się do tej całej propagandy 5 punktów nowoczesnej architektury, okien wstęgowych, podciętych parterów itd. tutaj było bardzo stonowane. Cały WSM zaczął być projektowany na samym początku lat 20. W krótkim czasie powstały projekty wszystkich kolonii, które były docelowo pomyślane na 12-13 kolonii. Do 1939 roku zrealizowano tych kolonii 9. Różni architekci tutaj pracowali. Kolonie na WSM-ie są zróżnicowane, jeśli chodzi o formy architektoniczne. Jeżeli przejdziemy się po poszczególnych koloniach, to zobaczymy, jak dalece tutaj architekci mieli wolność wprowadzania różnych elementów. Są proste bloki ozdobione takimi półkolistymi, narożnymi balkonami charakterystycznymi dla architektury tak zwanej okrętowej. Oczywiście rządzą tutaj w dużej ilości tak zwane galeriowce. Wspólna klatka wypuszczona na zewnątrz budynku. Na ogół one są od strony ogrodu. Do najciekawszych bez wątpienia rozwiązań należą kolonie, które są założone na łuku. Równoległe budynki, które tworzą bardzo taką intrygującą, zmysłową przestrzeń wewnętrzną, ponieważ zieleń, która zarasta pośrodku tych łukowych układów, tworzy właśnie taką nieomalże filmową sekwencję różnych kadrów, przez które się przechodzi i widać, jak te budynki się przed nami pojawiają. Pojawia się również, ale to już jest realizacja z lat 30., różne takie uskokowe elementy, głównie klatki schodowe, wyprowadzone są w takich geometrycznych uskokach, które powodują, że ten budynek przybiera formę takiej geometrycznej, trójwymiarowej rzeźby. W tych akurat realizacjach z lat 30. wprowadzany jest również na dużą skalę detal z cegły klinkierowej, co tworzy taką bardzo malowniczą formę. Osiedle WSM zapewniało mieszkańcom różne elementy dotyczące infrastruktury. Różne programy edukacyjne, akcje pod tytułem Zieleń, edukacja dzieci i higiena. Wydaje się, że właśnie zasługa tych działaczy związkowych, działaczy spółdzielczych, działaczy tych wszystkich towarzystw osiedli robotniczych itd. Przyniosła bardzo ciekawe rezultaty, będąc jedynie w pewnym stopniu wspieraną przez miasto. Życie wspólne żoliborskiego WSM-u odbywało się głównie w 6. kolonii. Znajdowała się tam kotłownia. WSM był pierwszym w Polsce osiedlem z centralnym ogrzewaniem. W koloniach powstawały różne inicjatywy społeczne. Spółdzielnia spożywców, robotnicze towarzystwo przyjaciół dzieci. Swoje wspomnienia z dzieciństwa na podwórkach WSM-owskich kolonii opisał w książce Lwy mojego podwórka pisarz Jarosław Abramow-Newerly. Jednym z elementów tego projektu WSM-owskiego jest także bardzo ciekawie rozwiązany problem oczywiście dzieci.
przedszkola, które tutaj były realizowane. I za mną jest budynek kolonii, w której się mieściło jedno z przedszkoli WSM-owskich, ale charakterystyczną cechą tego przedszkola tutaj było to, że ono miało ów taras, który widzimy na górze, ta pergola, którą oglądamy. To jest właśnie taras przedszkola przedwojennego, na którym dzieci mogły się bawić. Przedszkole miało również swoją siedzibę na parterze, ale w porze letniej dzieci miały tam swój teren zabaw i dopiero po wojnie komuś przyszło do głowy, że one na pewno z tego tarasu pospadają i dzisiaj już ten taras, o ile wiem, nie jest użytkowany w takiej funkcji, ale pergola została i to jest taki właśnie ślad tamtego myślenia o architekturze dla dzieci, ale również nawiązująca do myśli korbuzjerowskiej, który projektował i lansował swój słynny projekt osiedli i domów nowoczesnych z zielonymi tarasami, z zielonymi dachami, jako przestrzenią użytkową. Charakterystyczne dla modernizmu rozwiązania widać również w drugim, prezentowanym na kongresie we Frankfurcie polskim osiedlu. Osiedlu Montwiła Mireckiego na Polesiu Konstantynowskim w Łodzi. Osiedle Montwiła Mireckiego jest zlokalizowane na takiej dość nietypowej, zbliżonej do trójkąta działce. Architekci utrzymali te modernistyczne zasady, chociaż od strony wschodniej można zastanowić się, czy taka namiastka właśnie układu pierzejowego w postaci uskkowych bloków nie została stworzona. Od strony południowej mamy układ grzebieniowy z regularnie rozmieszczonymi równoległymi do siebie blokami. Wewnątrz osiedla miały znaleźć się przestrzenie wspólne. Mamy z jednej strony bardzo zbliżone do siebie czterokondygnacyjne bloki o płaskich dachach. Z drugiej mamy różne rozwiązania komunikacyjne, różne rozwiązania przestrzenne. Mamy takie typowe bloki o układzie klatkowym. Mamy galeriowce z efektownymi, przeszklonymi galeriami. No i mamy bloki o układzie mieszanym. Jeśli chodzi o detal, no to mamy do czynienia z architekturą bardzo skromną, która miała być przede wszystkim ekonomiczna, miała być tania, co nie znaczy, że architekci projektując nie zadbali o detal. Według przyjętych programów wyróżniono 3 typy mieszkań. Jeden pokój z kuchnią, łazienką, w sumie około 30 metrów. Potem 2 pokoje też właśnie z niezbędnymi, powiedzmy, wygodami, 45 metrów i maksymalne dwupokojowe kuchnia, łazienka, korytarz około 60 metrów. Osiedle zostało wyposażone w nowe media, elektryczność, kanalizację. A co prawda nadal należało kuchnię opalać węglem czy drewnem. Osiedle miało przede wszystkim być osiedlem robotniczym, z tym, że koszt takiego mieszkania, wysokość komornego, były zbyt wysokie, by robotnicy czy nawet niżej uposażeni urzędnicy mogli sobie na takie mieszkania pozwolić. Zamieszkali tu urzędnicy, zamieszkała tu inteligencja, artyści. Był oczywiście najsławniejsze małżeństwo Katarzyna Kobro i Władysław Strzemiński. Kolejarze, tramwajarze, nauczyciele. To zacznę od mojego dziadka, który pracował w magistracie łódzkim i pewnie tak jak osoby tam pracujące dowiedział się o budowie tego osiedla. Dosyć szybko. Osiedle zaczęto budować w 1928 roku. Decyzja o podjęciu budowy osiedla zapadła 14 lutego, a w grudniu zostało oddane do użytku w stanie surowym. 21 bloków. Także to imponujące. Pierwsze osiedle zbudowane przez magistrat dla ludzi. Trzecie z prezentowanych na kongresie we Frankfurcie polskie osiedle Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zasiedlili głównie robotnicy. Była to pierwsza w Gdyni, a jedna z najstarszych w kraju w okresie dwudziestolecia spółdzielni mieszkaniowych, która wesprzeć miała tych najuboższych z warstwy robotniczej z terenu Gdyni i okolic, którzy przyjechali, aby znaleźć pracę. Plan zabudowy
osiedla został przygotowany przez architektów Romualda Gutta i Józefa Jankowskiego. Z kolei same budynki to praca Adama Paprockiego i Juliusza Żakowskiego. Przy tworzeniu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej bardzo pomagali, zaangażowani byli współtwórcy Warszawskiej Spółdzielni. Forma architektoniczna budynków była niezwykle nowoczesna, jak na ówczesne realizacje. Były to dwie prostopadłościenne bryły podłużne, 3 kondygnacyjne, na które składało się tak naprawdę 6 klatek schodowych, 6 segmentów równocześnie. Te klatki wyprowadzone były ryzalitami od wewnętrznej strony, od dziedzińca i z nich po galeriach przechodziło się do mieszkań. Budynki, jeżeli chodzi o ich bryły, były niezwykle interesujące ze względu na fakt, że boczne skrzydła tych 100-metrowych bloków zwrócone były do środka. Dzięki temu zamykały pewną przestrzeń wspólną dla mieszkańców. Idea osiedli społecznych realizowanych w Gdyni, Warszawie i Łodzi polegała na tworzeniu więzi sąsiedzkich. Potrzeby miały być realizowane wspólnie. W założeniach budynki miały mieć swoje przestrzenie wspólne. Łaźnie w piwnicach, wspólne suszarnie, wspólne pralnie, ale również świetlice. Dodatkowo funkcję, która miała wzmacniać te społeczne więzi między mieszkańcami, pełnić miał ogród zlokalizowany na podwórku, w tej właśnie zamkniętej przez bloki przestrzeni. Każda z tych kolonii została zaprojektowana z przestrzenią zieloną, która była właśnie projektowana przez Brukalską. Tworzy się taki wewnętrzny zielony salon do wspólnego użytku, który był odpowiednio zadrzewiany. To wszystko było przeznaczone dla zwykłego człowieka, który tutaj mógł spędzać popołudnia, poranki z dziećmi. Warszawski WSM jest punktem wyjścia dla różnych debat dotyczących tego, jak buduje się przestrzeń, która jest przestrzenią adresowaną do różnych odbiorców, uwzględniającą potrzeby tych różnych grup społecznych. Brukalska zaprojektowała tutaj nowego typu kuchnię, która przeszła do historii jako tak zwana kuchnia WSM-owska albo inaczej mówiąc kuchnia Brukalski. Na czym polegał fenomen tego jej wynalazku? Kuchnia była przeznaczona do małego mieszkania. Jest kuchnią otwartą, jest po prostu głęboką wnęką. Brukalska jako projektantka wnętrz była także autorką wyposażenia. Zaproponowała tutaj łóżka składane do ściany, nieduże, lekkie meble, takie typowe, modernistyczne. Żeby nie powiedzieć, ten modernistyczny pomysł na strefowanie, na takie bardzo silne wydzielanie stref funkcjonalnych w mieszkaniu, no, nie był najlepszym pomysłem, jak się na to patrzy z perspektywy czasu. Mieszkania były bardzo specyficznie zaprojektowane, bardzo perfekcyjnie. No, może nie mieliśmy na Żoliborzu kuchni frankfurckiej, gdzie mierzono w milimetrach odległość między szufladkami, żeby się za bardzo nie namachać. Większość mieszkań w WSM-ie żoliborskim to były mieszkania jedno-półtoroizbowe i oczywiście w takim mieszkaniu, w którym miałaby mieszkać rodzina, trzeba było jak na jachcie zaprojektować niezwykle precyzyjnie. W 1935 roku zostaje ukończone osiedle WSM Rakowiec. Projekt wykonali Helena i Szymon Syrkusowie. Przed zaprojektowaniem osiedla architekci prowadzili rozmowy z przyszłymi lokatorami. Okazało się, że ci nie oczekują centralnego ogrzewania, gazu ani bieżącej wody, bo nie chcą podrażać kosztów utrzymania. Architekci musieli przekonywać mieszkańców do zamontowania instalacji gazowej i toalety w każdym mieszkaniu. Mieszkania na Rakowcu nie miały jednak łazienek. Była wspólna łaźnia społeczna. Po WSM-ie na Żoliborzu podejmowano inne inicjatywy mające wspomóc rozwiązanie kryzysu mieszkaniowego. Dotyczyły budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego. Głównymi inwestorami taniego budownictwa były, oprócz władz lokalnych i spółdzielców, spółki państwowe, Towarzystwo Osiedli Robotniczych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Kwaterunku Wojskowego oraz spółdzielnie zawodowe. Poszczególne resorty miały swoje biura projektowe. Polskie Towarzystwo Reformy Mieszkaniowej, wspomagane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, organizuje tę wystawę Tani Dom Własny na Bielanach. Ona jest związana również z konkursem, z wystawą, gdzie 21 domków osób, przede wszystkim z młodego pokolenia architektów warszawskich,
Także mamy tam Lacherta i Szanajce, mamy Guta. Budownictwo mieszkaniowe, właśnie to drobne, jest bardzo istotne. BGK w 30 latach organizuje kilka konkursów architektonicznych na domy po to, żeby stworzyć projekty typowe, które będzie można kupić za 20 bądź 30 zł przez osoby, których nie stać, żeby zamówić sobie dom u architekta. Jednocześnie na Koleb jest zorganizowana wystawa domków przykładowych. Taką ideą przewodnią czy celem było nauczenie społeczeństwa, jak ono ma mieszkać. Cyrkus stwierdza, że właściwie tylko architekt wie, jak ludzie powinni mieszkać. Projekty budynków ZUS-u, TOR-u i Funduszu Kwaterunku Wojskowego powstawały w wielu miastach Polski. Osiedle Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest w dość dobrym stanie zachowania. Zarówno budynki, jeżeli chodzi o bryłę, jak i ich detal architektoniczny, nie uległy znaczącym zmianom. Budynek przeszedł termomodernizację, został pokryty dość dyskusyjną, różową farbą. Jeżeli chodzi o stolarkę drzwiową czy okienną, to uległa ona znaczącym zmianom. Można użyć takiego dość utartego stwierdzenia, że bieda najlepiej konserwuje. W tym momencie nadal jest bardzo dużo substancji oryginalnej. Nie ma tych pseudomodernizacji, które dotknęły wiele budynków. Całość zachowuje taki swój bardzo indywidualny, oryginalny charakter. Zresztą jak spojrzymy nawet na nawierzchnię uliczek na osiedlu, one nie są pokryte kostką Bauma. To jest ciągle ten sam bruk, który tutaj pojawił się na początku lat 30. Więc jest to takie dość wyjątkowa enklawa. Tutaj widoczne są bardzo pozytywne zmiany, no i widoczna jest ingerencja mieszkańców, którzy wokół tej indywidualnej tożsamości osiedla zaczynają się w jakiś sposób chyba konsolidować. Ta nasza społeczność w pewnym momencie założyła konto na Facebooku i tam czytałam fantastyczne wspomnienia. Osiedle przed wojną, czasy wojny i okupacji. Magistrat nie zdążył wybudować takich rzeczy, budynków ogólnodostępnych, służących społeczności. Na osiedlu Montwiła Mireckiego miały powstać 33 budynki. Wybudowano 21. Nie dokończono też kolonii WSM w Warszawie i Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Wybuchła wojna. Wielu mieszkańców kolonii żoliborskich zaangażowanych było w konspirację podczas okupacji. Wielu pomagało Żydom. Z mieszkańców Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na Grabówku rekrutowali się tzw. czerwoni kosynierzy, którzy w 1939 roku ruszyli do obrony miasta. Z osiedla Montwiła Mireckiego Niemcy wysiedlili w 1940 roku niemal wszystkich mieszkańców, by zasiedlić budynki Niemcami bałtyckimi. Po zakończeniu wojny większość mieszkańców wróciła do swoich mieszkań. Zastanawiałam się, jak to jest, jak przychodzą Niemcy i każą w przeciągu 20 minut wynieść się z mieszkania. I tak mnie to zainteresowało, że chciałam porozmawiać z tymi ludźmi, którzy z tego osiedla Montwiła Mireckiego zostali wypędzeni w 1940 roku. Trudno ocenić te przedwojenne idee budownictwa społecznego, socjalnego w ramach właśnie nurtu modernistycznego od tego, co wydarzyło się po wojnie. Często te modernistyczne idee utożsamiane są z wielką płytą i z rzekomo niskim standardem tamtych mieszkań. Metraże lokali na Polesiu Konstantynowskim też mogłyby się z perspektywy właśnie 2019 roku wydawać niewystarczające. A tymczasem jak spojrzymy na współczesny rynek mieszkaniowy, na nowe osiedla deweloperskie, przede wszystkim brakuje tego całościowego, kompleksowego spojrzenia. Gdybyśmy porównali naszą sytuację z tą z międzywojnia, gdzie naprzeciwko architektów byli działacze społeczni, spółdzielczy, którzy byli też entuzjastami nowoczesnej architektury i którzy wierzyli, że za pomocą różnych środków architektonicznych można osiągnąć sukces w budowie tych osiedli społecznych. To, co zapewniły WSM i inne osiedla społeczne, to był pewno jakaś kropla w morzu potrzeb. No niemniej jednak pokazały pewną drogę
Zastanawiając się nad tym, jakie elementy architektoniczne sprawiają, że mieszkańcom żyje się tu w miarę wygodnie, to według mnie przestrzeń. Dużo przestrzeni między blokami. Okazuje się, że te podwórka grały niezwykłą rolę. To jest geniusz tych projektantów, którzy to zrobili. Także naprawdę to osiedle zostało zaprojektowane dla ludzi. Dzisiaj WSM jest przestrzenią wpisaną do rejestru zabytków, jest dziedzictwem kulturowym, który wymaga wspólnej naszej troski, a ze szczególnym uwzględnieniem oczywiście troski mieszkańców, którzy powinni wiedzieć, w czym mieszkają i czym jest WSM i dla historii polskiej architektury i europejskiej architektury. I WSM zawdzięcza tę swoją pozycję osobom, architektów, którzy przy tym pracowali, że oni byli tak dalekowzroczni i potrafili stworzyć wizję, która jest nie tylko fantazją, ale która jest przestrzenią do życia dla każdego z nas, także i dzisiaj dla ludzi XXI wieku. Myślę, że dzisiaj najbardziej deficytowym towarem są właśnie tacy ludzie, którzy byliby dla architekta partnerem, bo ani urzędnik miejski, ani urzędnik bankowy, który daje kredyt na tanie mieszkania, takiej wyobraźni oczywiście nie ma.